Pokój dobro. Pokój dobro. Słuchajcie, dzisiaj dość taki temat, myślę, że może nie często pojawiający się, ale obecny. Zdarzający się. Tak. Mianowicie, no co jeżeli jest msza święta z jakiegoś zmarłego na przykład i ksiądz źle przeczyta intencję. Albo jest intencja na przykład za żyjącego, a ksiądz powie, że za zmarłego. No tak też czasami się zdarza. O, ja to już znam taki przypadek, że była intencja za żywe małżeństwo, a ksiądz pochował je na mszy świętej. I rodzina była, i dzieci, i wszyscy. Albo że ksiądz na przykład przekręci nazwisko czy imię i teraz pytanie, czy za kogo jest ta Eucharystia, bo wiadomo, że wtedy się robi dość przykro tym osobom, które zamawiają i słusznie, że jest to jakieś niedopatrzenie ze strony księdza, bo jeżeli jeszcze tam ktoś daje intencje, nawet wiecie, jak są te msze święte zbiorowe i piszecie intencje na kartkach, no bywa tak, że ktoś tak go podniesie ten styl, że imię to jeszcze można jakoś tam się domyślić, ale nazwiska, wiadomo, że one przeróżnie brzmią. No ale powiedzmy tutaj, rozpatrzmy ten przypadek, jest ewidentnie z winy duszpasterza, tak? Kapłana, który czyta intencje i on się teraz przejęzyczy, niedokładnie przeczyta, pomyli intencje. Teraz za kogo tam msza święta jest? No, myślę, że to jest taka zasada, która obowiązuje w wielu przypadkach. Jeżeli na przykład jest jakiś dobrodziej i on oferuje jakieś pieniądze, powiedzmy, proszę ojca, ja tu oferuję 500 zł na świeczki do kaplicy Najświętszego Sakramentu. To w moim odczuciu on chce, aby za te pieniądze kupić świeczki. Może będzie bardziej potrzebne w tym czasie, aby dywan wymienić tam w tej kaplicy, albo oświetlenie. Ale jeżeli jego życzeniem jest, żeby to były świeczki, to ja jestem zobowiązany za te 500 na te 2 lata zabezpieczyć świeczki. Ale proszę ojca, takie rzeczy normuje prawo kanoniczne. W prawie kanonicznym jest napisane, jeżeli ofiarodawca przeznacza jakieś cele, to pieniądze mogą być przeznaczone wyłącznie na cel ofiarodawcy. A więc jeżeli mówię, że mają być świeczki, to ja nawet nie mam prawa nic innego za to kupić. Bo taka jest intencja ofiarodawcy. No widzicie, jak moje serce zgadza się z tym, co mówi kodeks prawa kanonicznego? To jest po prostu coś rewelacyjnego. Ojej, mam takie prawnicze serce. Prawe. Tak, prawe. No, natomiast, czyli zobaczcie, co jest święte? Wola ofiarodawcy. Wola ofiarodawcy. I tu jest podobnie. To znaczy, przychodzicie zamawiacie mszy świętej i intencja, która została przyjęta, wy macie potem wolę, aby ta msza święta była odprawiona w tej intencji. I nawet jak ksiądz, tak, przejęzyczy to nazwisko, to ta msza święta i tak jest odprawiona w tej intencji, w której wy zamawialiście, aby ona została odprawiona. Nie chcę jakby tym, co mówię tutaj teraz usprawiedliwić tych i powiedzieć, że są dopuszczalne te błędy przejęzyczenia, chociaż widzimy, że są obecne, ale proszę się nie denerwować. Ale one są czasami nawet nie z winy kapłana. Znaczy, pewno, że to jest tak zwany czynnik ludzki. Tak? Ten czynnik ludzki, który powoduje, że czasami wkrada się jakiś albo błąd w przepisywaniu intencji, albo no właśnie, ktoś w zeszycie zapisuje tą intencję ręcznie, nazwisko wpisuje ręcznie i potem ktoś inny z tego zeszytu przepisuje. Czasami wiemy, nie każde pismo je wie rozczytać, rozszyfrować i nieświadomie wkradają się różnego rodzaju błędy. Tu nie ma dyskusji. W tej intencji, jak ojciec mówi, w tej intencji, która była zamówiona, ta jest odprawiona. Znaczy, też żebyśmy tutaj się zrozumieli, czy ja nie spotkałem jeszcze kapłana, który by świadomie czy lekceważąco czytał intencje tak, aby je pomylić, bo to bywa tak, że potem ktoś przyjdzie po mszy świętej, bo księdza tam się ksiądz pomylił, tak? Oczywiście uwagę można zwrócić, aby pewnie to wpłynie na większą koncentrację później i taką dbałość przy czytaniu intencji. Natomiast, żeby to dobrze wybrzmiało, jeżeli zamawiacie w konkretnej intencji tą mszę świętą, to kapłan wzbudza intencję w takiej, w jakiej została przyjęta. Ale też bardzo ważna rzecz, żeby, że tak powiem, zamawiając intencję, też się jasno wyrażać, bo czasami przychodzi ktoś, to za kogo intencję pytam? Za Annę. No ja pytam, Anna żyje czy nie żyje? Wiadomo, że nie żyje, nie? Ja mówię, dla mnie nie wiadomo, nie? Bo niektórym się wydaje, że jeżeli zamawia się intencję, to tylko za zmarłych. Nie, przecież za żywych też się przyjmuje intencje, prawda? I dlatego ważne jest to doprecyzowanie. Oczywiście, słuchajcie, że kapłan też, jeżeli zauważył pomyłkę, powinien przeprosić za nią przy ołtarzu, także to jest chyba sprawa jasna. Przepraszam, pomyliłem się. Zdarzyły mi się takie pomyłki też, niestety.
że czasami tam coś pomyli na przykład dni tygodnia, jeżeli chodzi o intencje, ale to wiecie, to już widać od razu, że jest jakaś konsternacja na kościele, to pomyłkę idzie wychwycić od razu i przeczytać właściwie poprawić. Nawet czasami zdarza się tak, to też ja osobiście doświadczyłem, że analogiczna sytuacja, że po prostu jest tych intencji bardzo dużo, no i przeczytałem nie z tej godziny, co miało być. Widzę, ktoś biegnie do zakrystii i potem kościelny przychodzi do mnie i mówi, proszę ojca, nie z tego dnia. No i rzeczywiście wtedy kulturalnie trzeba przeprosić, pomyłka, moja wina, tak źle przeczytałem. Msza święta jest w tej intencji. To znaczy ja może tak tutaj powiem już, jeżeli ktoś doświadczył tego i było Wam z tego powodu przykro, czuliście się zlekceważeni, to ja tu już chciałbym przeprosić. Ja też. Za tych, no i za siebie, za tych księży, którzy gdzieś tych pomyłek ale nie wynika to ze złej woli. Nie, broń Boże. Słuchajcie, ja Wam powiem inną sytuację. No i to nie jest do końca do uporządkowania jakimiś normami. Są księża, którzy wpisują te imiona i nazwiska w mianowniku, tak? Czyli wpisują Anna Król. Na przykład jest krzyżyk, wiadomo, że za zmarłych jest Anna, to jeszcze pół biedy, ale na Bronisława. Bronisława Król. A są teraz u nas w klasztorach, my odmieniamy już imiona tak, żeby ta intencja była gotowa do przeczytania. Że nie trzeba będzie się teraz zastanawiać, jak to nazwisko odmienić, czy jak imię, żeby było już jasne i klarowne. I teraz jest, w jednej parafii jest Bronisława Król, a u nas to będzie za Bronisława Król. Nie Bronisławę, tylko Bronisława. Szczególnie jeżeli chodzi o te imiona, które mają odpowiedniki męskie i żeńskie. I może być tak, że przyjdzie kapłan do parafii obcy i on tą intencję przeczyta tak jak u niego się stosuje. I w tym momencie może się okazać zrobić kobietę albo na odwrót. Albo na odwrót, no. Tak. Niestety to. No, oczywiście tak nie powinno być. Najbezpieczniej to jest, kiedy kościelny powie, proszę księdza, to jest taka intencja, tutaj jest za Bronisława. A czasami niektórzy robią tak, że wpisują imię Bronisława i w nawiasie ona. I wtedy wiadomo, że chodzi o kobietę. No. I to, albo on, nie? Żeby było wiadomo. Że widzicie, że niektórzy księża radzą sobie z tym dość dobrze, a niektórzy ja powiem, że ja też czytałem intencje ręcznie pisane na mszy. I jest to bardzo trudne. Tak, ale to przez proboszcza wpisane, o to mi chodzi. Tak? No, niestety, że przez proboszcz nie... I teraz tak, proboszcz swoje pismo zna, więc bez problemu sobie odczyta, a my, prawda, musimy te kaligrafie różne potem rozszyfrowywać. Macie rację, to powinno być bardzo dobrze, skrupulatnie zrobione, z dużą dokładnością. Tu chodzi o Was, o Waszych zmarłych, tak. o Waszych najbliższych żyjących. I jeżeli są jakieś niedociągnięcia z winy kapłana, to macie rację, że są jakieś tutaj pretensje. Natomiast nie martwić się, czy Pan Bóg sobie z tą mszą świętą poradzi, z tą intencją, tak. bo już co jak co Pan Bóg wie, za kogo ta intencja jest zamawiana. Nie? Tak jest. I tu może być spokój, potem można ewentualnie przyjść, przeprosić, chyba że rzeczywiście jest ewidentna jakaś zmiana, tak? Że czy jest wyczytany całkowicie ktoś inny, jest zupełnie inna intencja podana, bo została źle wpisana, no to jeżeli było tak i rzeczywiście był błąd w zeszycie i był błąd w przyjęciu intencji, no to trzeba to rzeczywiście zgłosić, bo kapłan, jeżeli taka intencja była przyjęta, on ma obowiązek ją odprawić, nie? No tak. No. A więc jeżeli po prostu przyjął na kartce jakiejś, włożył do kieszeni i nie wpisał do zeszytu, na przykład z intencjami, tak, a było umówione na ten dzień, a na ten dzień przyjął drugą intencję na przykład, a tamtej nie odprawił, no to ma obowiązek ją odprawić i tego trzeba dopilnować i przypomnieć kapłanowi. Teraz pytanie, bo jeżeli będzie błąd przy podaniu intencji, to kapłan odprawi tą intencję, która jest błędnie podana. Tak. Nie odprawi tej, która jest w sercu, tylko tą, którą przyjął. Tak. Czyli jeżeli powiedzmy, ktoś poda intencję za zmarłą Annę Król, tak, a ktoś błędnie podał, do tego zmierzamy, czyli nie, że źle przeczytał, tylko jest intencja jakby z założenia źle przyjęta, to on odprawi którą intencję? No tą, która jest zgłoszona. Nie ta, która w sercu nie wypowiedziana, tylko ta, która jest błędnie zgłoszona. No tak mi się wydaje, bo tak to wygląda. No, skoro ktoś tę intencję zamówi, tylko przy czym ja nie rozumiem tutaj problemu. Nie, bo ja to widzę w ten sposób, że jeżeli jest intencja dobrze przyjęta i ksiądz ją przeinaczy, no to jest odpowiednia ta, która jest przyjęta. Ale jeżeli na przykład ktoś źle poda, tak? Ale jak źle poda? No, a co, że źle poda? Pomyli na przykład, wnuczek pomyli ten babci imię i zamiast na przykład
Nie, no to intencja jest za babcię, no to wnuczek pomylił imię, to dla mnie to nie gra roli, bo intencja wnuczka jest za babcię, tak? A że wnuczek pomylił imię, no to się zdarza. No, wnuczek może ma dużo babci różnych, dzisiaj to możliwe, niestety. Dobra, no myślę, że sprawa tutaj jest jasna. Pokój dobro. Pokój dobro.